Nazywam się Monika Przygoda. Jestem w marketingu od 16 lat, między innymi sprzedaż bezpośrednia z biznesem sieciowym. Przez 8 lat działałam w amerykańskiej firmie kosmetycznej. Później byłam osobą, która działała w biznesie sieciowym w firmie suplementacyjnej. Następna firma to była firma z urządzeniem z Niemiec. Wiele lat doświadczeń, wiele lat takiego szukania swojego miejsca zawodowo. Będąc 8 lat w tej amerykańskiej firmie kosmetycznej, szukałam spełnienia zawodowego, ponieważ zawsze wiedziałam, że w sprzedaży jestem bardzo dobra, w rekrutacji osób do zespołu również. Natomiast okazało się przez wiele lat, że wartości, które były w tej firmie tak obligatoryjnie 3 wybrane, rozjechały się troszeczkę ze mną w ciągu tych lat. Więc 8 lat w jednej firmie jako dyrektor nie mogłam osiągnąć statusu, o którym marzyłam. Okazało się, że w trakcie te wartości moje się zmieniły. Następne lata już były tylko takim szukaniem siebie, czy ja tu mam jeszcze zostać i coś w tej firmie zrobić, czy chciałabym po prostu coś zmienić, ale okazało się, że plan, który tam był, w którym uczestniczyłam, nie wspierał tego statusu mojego wymarzonego, którego chciałam osiągnąć. Ten status, ta ranga nie była w ogóle promowana. Ja utknęłam w miejscu i nie wiedziałam po prostu, co ze sobą zrobić. W trakcie tak dużo pracowałam, 6 dni w tygodniu, wychowując samodzielnie syna. Okazało się, że przez 8 lat było to bardzo ciężka praca. Dla mnie okazała się jednak to bardzo ciężka praca i zapłaciłam cenę ogromną, zdrowie. 8 lat naprawdę za długo w jednej pozycji i takiej dużej odpowiedzialności, którą miałam na sobie. Więc dusza cierpiała, ciało powiedziało dość i zdecydowałam, że muszę zwolnić tempo. A jak zaczęłam zwalniać tempo, to zaczęłam widzieć rzeczy, które mi się nie podobały. I chciałam skonsultować to z kimś, nie miałam z kim, więc postanowiłam już po takich dużych osiągnięciach, gdzie ja zdobywałam na 3-4 kraje duże rangi i duże osiągnięcia, podróże, pieniądze, które zarabiałam, spowodowały to, że moja dusza powiedziała nie, ciało powiedziało stop i ja po prostu zrezygnowałam. Zrezygnowałam ze statusu dyrektora i odeszłam z tej firmy, żeby naprawić swoje zdrowie i troszeczkę zwolnić tempo i mieć czas na rodzinę, na syna, na partnera. Zdecydowałam się na współpracę z firmą suplementacyjną, której produkty wzmocniły mi zdrowie. I tam spędziłam kolejne 8 lat, to był biznes sieciowy i niestety tam też dotknęłam tak zwanego sufitu, szklanego sufitu, gdzie nie miałam prowadzenia lidera, nie miałam wsparcia takiego środowiska i w sumie nie wiedziałam, co dalej robić, jak spełniać obowiązki jako liderki, ponieważ uczyłam się nowego modelu biznesowego. Współpracując z tymi 2 firmami, osiągałam, zarabiałam. W wielu biznesach szukałam nie tylko pieniędzy, ale zauważyłam, że nie miałam takiego indywidualnego prowadzenia, odpowiedzialnego lidera, mentora, który by wyłonił te moje talenty oprócz tych sprzedażowych i rekrutacyjnych, które miałam głęboko w sobie. Więc mimo tego, że zarabiałam pieniądze, mimo tego, że osiągałam, mimo tego, że podróżowałam po całym świecie, błyszczałam na scenie, ale ja, tylko sama, bez mojego zespołu, ponieważ mając takie talenty rekrutacyjno-sprzedażowe, ty robisz obrót, zarabiasz pieniądze, natomiast nie prowadzisz zespołu, bo każda osoba, która do ciebie przychodzi, patrzy na ciebie i mówi: ja taka nie będę. Ja właśnie tego przez tyle lat nie wiedziałam, że to robię, ale musiał przyjść ktoś i mi o tym powiedzieć, żebym przestała rekrutować, przestała być osobą, która tylko błyszczy, bo ma wyniki i obroty, a skupiła się na zespole. I tak było przez te wszystkie ostatnie lata i przez te wszystkie moje wykonywane biznesy w tych różnych firmach. Dlaczego Wellu? Nie znałam tej firmy, nawet nie znałam produktów,
Nie widziałam tego na rynku polskim, natomiast będąc u kosmetyczki, która mi odsprzedała produkt Serum Spray Biopeptyd, zaczęliśmy z Wojtkiem, z moim partnerem, go używać i okazało się, że nie możemy bez niego w ogóle funkcjonować. Czyli drugi zakup, trzeci zakup i w momencie, kiedy już wiedzieliśmy, że coś jest w nim magicznego i bardzo lubimy go stosować, Wojtek zainteresował się tym produktem i zerkając w internet zobaczył, że w Wellu jest Emin Akdogan. A że kiedyś rozmawialiśmy o nim, ale nie byliśmy dla siebie dostępni. Emin był w innej firmie, my byliśmy w innej firmie, więc nie mieliśmy do siebie dostępu i nagle Wojtek odkrył, że Emin Akdogan jest w firmie Wellu. Zadzwonił do niego, umówiliśmy się na spotkanie i zaczęliśmy razem układać strategię na naszą parę, bo my z Wojtkiem weszliśmy po prostu do Emina zespołu razem. My obserwowaliśmy jego doświadczenie jako lidera, który prowadzi zespoły, jest znany z tego, że ma taki talent budowania strategicznego zespołu, więc chcieliśmy po prostu, chyba wcześniej Wojtek zamanifestował sobie takiego lidera i napisał do niego, zapytał się, czy ma miejsce na przyjęcie praktykantów na nauki. Tak Wojtek się do Emina zwrócił. Takim kluczowym momentem było po pierwszej rozmowie z Eminem, że nas zaprosił na galę. Rok temu, w sierpniu, pojechaliśmy na galę i zobaczyliśmy wszystko, całe wydarzenie, czyli celebrację biznes partnerów firmy Wellu. Zobaczyliśmy to wszystko, jak wygląda nawet od podszewki, dlatego że jak jesteśmy doświadczeni, ja byłam na wielu takich galach przez te 16 lat, to ja wiem, na co zerkać, gdzie patrzeć, czego słuchać. Więc pojechaliśmy na te 2 dni i byliśmy naprawdę zaskoczeni. Profesjonalny event, prelegenci, szkolenia, sama gala jako uroczystość i celebrowanie i zachowanie, atmosfera osób. Ja poczułam, że jest to mała społeczność w porównaniu do tego, w jakich dużych międzynarodowych firmach byłam. Jest kameralnie, ale jest miło, przyjemnie i nie czułam jakiegoś stresu, nacisku i nie wiadomo jeszcze takich negatywnych emocji na tej gali. Więc wróciliśmy z partnerem naprawdę miło zaskoczeni i nie znaleźliśmy żadnego ani jednego minusa. Także miłe zaskoczenie i za 6 dni podjęliśmy decyzję o współpracy. Na tej właśnie gali zostaliśmy też przedstawieni współwłaścicielom i też miłe wrażenie. No wiadomo, polska firma, polski producent, polscy współzałożyciele, obsługa. W poprzednich właśnie firmach ja miałam tak, że komunikacja czy z centralą, czy w ogóle z firmą nie była ok w tych obcojęzycznych firmach, amerykańskiej i niemieckiej. Natomiast tutaj wszystko naprawdę na wysokim poziomie, lekko, płynnie, z przyjemnością, także ta gala pokazała mi, w co wchodzę. Wystartowaliśmy 6 września, Emin ułożył nam strategię, zaczęliśmy się poznawać, on zobaczył, jakie my mamy talenty, jaki mamy potencjał. My w trakcie patrzyliśmy, jak nas prowadzi i to, co było ustalone 6 września, że w ciągu 2 miesięcy będziemy na randze wicedyrektorów, to tak się stało. W ciągu 4 miesięcy mieliśmy mieć 200 osób w zespole i tak się stało, dokładnie do 13 grudnia, więc mogliśmy potem odpocząć, bo akurat były święta i to jest niesamowite też w tej firmie, że możemy odpocząć i nie mamy za to kary, czyli w postaci niewypłaconych prowizji, gdzie jest to oczywiście w innych też firmach, które przeszłam. I to wszystko, co było zaplanowane we wrześniu z Eminem, wiecie, kartka przyjmie wszystko, natomiast jak spotkają się 3 osoby, które są odpowiedzialne za to, co mówią, co zapiszą, to te 3 osoby to realizują. Więc my do kwietnia zrealizowaliśmy plan,
który był pod tytułem Dyrektor Well-You. Także to, co zostało zapisane we wrześniu, zostało zrealizowane do 1 kwietnia. Musiałam bardzo się hamować, żeby nie powtarzać błędów, które powtarzałam wcześniej w poprzednich biznesach i zauważyłam, że jak Emil zauważył, że ja bardzo dobrze rekrutuję osoby, czyli przyprowadzam do zespołu, uczę je polecać, budować też zespoły, natomiast popełniałam ten błąd, że się zagalopowywałam i zaczynałam znowu sprzedawać i rekrutować. I w tym momencie była bardzo ważna lekcja od Emina, że na naszych cotygodniowych spotkaniach powiedział: Monia, stop, przestań, teraz musisz się zająć swoim zespołem, czyli osoby, które przyprowadziłaś do naszego zespołu, musisz się nimi zająć. To nie jest sprzedaż bezpośrednia, to nie są poprzednie firmy. Ja teraz Cię nauczę tego, co uczę od lat. I to był ten moment przełomowy u mnie, gdzie ja nauczyłam się nowych kompetencji, budowania ludzi, budowania osób, które przyszły, nieważne skąd, czy po przejściach, czy z etatu, czy z biznesu tradycyjnego, czy z innego MLM-u. Ja musiałam przez tydzień ćwiczyć bardzo i hamować swoje poprzednie nawyki. Ja musiałam to po prostu hamować, więc nauczyłam się przez pół roku, że ja teraz nie rekrutuję, nie sprzedaję, zajmuję się zespołem, zajmuję się budowaniem liderów. Nie było obietnic i ściemniania, tylko była poważna rozmowa partnerów biznesowych. Mieliśmy zaplanowany dyrektor w pół roku, zrobiliśmy tego dyrektora w 7 miesięcy. Na ten moment, jak zrobiliśmy w kwietniu dyrektora, to do naszego zespołu przyszło 600 osób. Czyli w 7 miesięcy 600 osób, kilka liderów wykreowanych już takich naprawdę samodzielnych i obietnic Emina ja naprawdę nie słyszałam, tylko to, że jest plan i czy my go wspólnie zrealizujemy i kiedy. No, skoro minęło 7 miesięcy, no to plan jest taki, że do gali realizujemy rangę wiceprezydenta, więc taki był plan roczny. To jest nasz z Eminem ustalona strategia na rok czasu, gdzie obiecał, teraz sobie przypomniałam obietnicę jego, że poprowadzi nas przez rok czasu od gali do gali. Czy miałam obawy, jakieś i obiekcje? Żadnych. Przez te 16 lat nauczyłam się, że jeżeli w coś wchodzę, mam kompetencje, mam potencjał i realizuję i dowożę wyniki, robię obroty w firmie, pilnuję, troszczę się o zespół i zarabiam pieniądze, to dlaczego mam mieć obawy przed kolejną firmą? Nie miałam żadnych obaw, miałam odwagę do zmiany i poszukiwałam przez te ostatnie 16 lat firmy, która spełni naprawdę wszystkie te moje oczekiwania. I takie najważniejsze zdanie, które przez lata mam w sobie, jest to, że ja jestem lojalna tylko wobec siebie. Lojalna wobec siebie i swoich bliskich, swojej rodziny. Dlatego obiekcji, obaw nie miałam żadnych, bo jestem ja odpowiedzialna za swoje szczęście. Nigdy w życiu nie miałam takiej lekkości budowania biznesu. Produkt unikat na świat. Unikatowość tego produktu spowoduje, że komu bym o nim nie opowiedziała, czego pokazała, on sam się sprzedaje, on się sam poleca. Nigdy tak nie miałam. Przez lata musiałam się nauczyć sprzedaży, natomiast teraz stwierdziliśmy tutaj z moim partnerem, że ten produkt ma nogi. On po prostu sam chodzi. Taka wyjątkowość jeszcze Well-You polega na tym, odkryliśmy to w trakcie, że nikt tutaj niczego nie nakazuje i nie zakazuje. Więc osoba, która przychodzi do nas z zewnątrz, ale jest na przykład w jakiejś firmie suplementacyjnej, kosmetycznej czy z jakiejś technologicznej, ona nie ma nakazu, żeby zrezygnowała z tego na rzecz Well-You. Nie ma.
Nic takiego nie ma. Ja jestem pod ogromnym wrażeniem, że osoba, która zgłasza się do mnie, może mi szczerze powiedzieć, gdzie jest, co robi, skąd ma jeszcze prowizję czy dochody i nie może zrezygnować z poprzedniego dochodu, który utrzymuje ją życiowo, tylko może przyjść i po prostu zobaczyć, czy warto i nie rezygnować z poprzednich dochodów. Także jest naprawdę wolność. Jest taka wolność, przyjazna atmosfera z każdej strony, która nas tutaj dotyka. O osobach, które zmieniają często firmy, zmieniają biznesy, mówi się, że zmieniają jak chorągiewka. I czasami są pod tą flagą, czasami pod tą flagą. Natomiast ja uważam, że powinno się zmieniać, bo powinno się szukać najlepszego miejsca dla siebie w zawodzie, na ziemi, biznesowo, ze środowiskiem, z atmosferą, z osobami wspierającymi, czyli liderem, mentorem. Jeśli ktoś mi mówi, że przychodzi i mówi, wiesz co, ja szukam, nie znajduję, próbuję, to ja może tu spróbuję. Nie, nie próbuj, ty po prostu zrób to. Ja przechodziłam tylko dlatego, że albo mi się pieniądze nie zgadzały, mimo mojego zaangażowania, albo czas wykonywania tego stracony był, albo osoba, która mnie prowadziła, nie była obok, nie była czujna, nie była odpowiedzialna za moje wyniki i za mój zespół. I dla mnie takie powiedzenie, że skaczę z marketingu do marketingu, w ogóle to nie jest krzywdzące. W ogóle. Ja się tym w ogóle nigdy nie przejmowałam, dlatego że to jest moje życie, ja za nie odpowiadam i lojalna mogę być jedynie wobec siebie, bo nikt nie przeżyje życia za mnie i nikt moich rachunków nie zapłaci. Więc ja twierdzę teraz, że szukając te 16-17 lat znalazłam. Osiadam, nie mam zamiaru nic zmieniać, bo te lata wszystkie były właśnie konsekwencją tego, że ja chciałam znaleźć jak najlepsze. A że jestem maksymalistką i potrafię wszystko udoskonalać, więc wreszcie ktoś udoskonala mnie i będę w tym miejscu, bo czuję się tutaj na miejscu. Czuję się tutaj w odpowiednim miejscu. Dziś bardzo zależy mi na tym, żeby flash reflektorów nie był skierowany na mnie. To nie ja mam błyszczeć, bo ja już wiele lat błyszczałam. Latałam po świecie, zarabiałam dużo pieniędzy, dostawałam niesamowite bonusy. Natomiast moim celem jest teraz skierować właśnie reflektory na scenie na mój zespół. Na osoby, które przychodzą, tak samo planujemy, tak samo realizujemy. Jesteśmy z tymi osobami ramię w ramię, oko w oko, telefon w telefon, więc to jest takie dla mnie spełnienie. To, czego nie miałam w poprzednich biznesach i to cierpienie ciała i duszy, to było właśnie tam, czego nie mogłam osiągnąć, a teraz mam czuję takie spełnienie, gdzie dusza mi mówi, to jest tu, to jest to i to są te osoby. Więc ja teraz taka szczęśliwa, spełniona, z lekkością, przyjemnością prowadzę zespół i przyciągam osoby, które wcześniej sobie też manifestuję. To jest też dla mnie bardzo ważne, z kim przebywam, żebym miała przyjemność tej pracy. To jest niesamowite, że mamy przyjemność z takim mentorem przebywać, ma dla nas czas, prowadzi bezpośrednio też naszych biznes partnerów i ja nigdy czegoś takiego nie widziałam. Ja nigdy nie widziałam, żeby mentor miał czas dla osób z najbliższej linii w naszej strukturze. Nigdy czegoś takiego nie przeżyłam. Jeśli teraz słuchasz mnie i myślisz, że ja bym tak nie mogła, ja bym tak nie mógł, boisz się, lękasz, jesteś w sytuacji, myślisz, nie do wyjścia, to mówię Ci, nie bój się, bo to jest moment, żeby coś zmienić. Podzielę się z Tobą taką wskazówką, którą używam w zespole, jak są sytuacje, gdzie moje biznes partnerki chcą wejść do jakiegoś gabinetu beauty, a nie mają jeszcze kompetencji i nie mają odwagi. Ja wtedy, rozmawiając z nimi, dodaję im odwagi w jeden sposób. Wtedy mówię do nich, żeby sobie wyobraziła, zamknęła oczy i sobie wyobraziła, że ma na sobie cekinowy płaszcz odwagi. I w tym momencie dziewczyny zakładają ten płaszcz odwagi, wyprostowują się, podbródek do góry,
i odważnie wchodzą i robią to, na co nigdy nie miały odwagi.